Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Makarewicz. A witam, Paweł Sołtys. Jesteśmy pracownikami firmy Alex, działem wsparcia technicznego. Chcielibyśmy dzisiaj dla Was przeprowadzić szkolenie w formie wideo, online, tak? Żebyście nadal mieli wsparcie nasze, nadal rozwijali swoją wiedzę i swoją pracę wykonywali jak najlepiej, tak? Jak najlepiej poznali nasz system, nasz sterownik. Tak jest. Z uwagi na obecną sytuację nie możemy się spotykać, ale to wsparcie chcemy Wam udzielać. Mamy od Was dużo pytań i właśnie na Wasze pytania chcemy w tych filmikach odpowiadać. Jest to pierwszy filmik z naszej, mamy taki pomysł, że serii. Jeśli będzie jakiś od Was odzew, jak najbardziej. Negatywny też, jak będzie. Negatywny, no może będzie mniej motywujący, ale czekamy na pozytywny. Tak, tak. Słuchamy Waszych pytań cały czas. A propos tych pytań, będziemy tworzyć kolejne materiały, będziemy rozwijać Wasze wątpliwości. Po to tutaj jesteśmy. Nie przedłużając, tylko tak dla przypomnienia, nasze sterowniki Optima Expert czy Optima Nano w przypadku montażu w samochodzie mają możliwość połączenia z OBD. Tak? Expert jest wyposażony w 4 przewody, które możemy podłączyć do złącza OBD, czyli przewody do CAN lub do standardowych protokołów OBD wykorzystywane w samochodach starszych, tak? Przed 2008 rokiem. W przypadku sterownika Nano mamy zupełnie tą samą funkcjonalność, jednak powinniśmy użyć do tego interfejsów takich znanych na rynku, które na pewno każdy z nimi się spotkał. Są to interfejsy LM327, może to być wersja zarówno LM327 USB, gdzie musimy zainstalować sterowniki do tego interfejsu, może być to wersja LM327 w wersji Bluetooth. Tak? Tutaj te interfejsy pozwalają na współpracę aplikacji i sterownika Nano z połączeniem OBD ze sterownikiem benzynowym. Tak? Dają możliwość odczytu korekt, zbierania mapy i na tym dzisiaj się skupimy, na pokazaniu jak zrobić to szybko, sprawnie i bez praktycznie używania, rysowania mapy czasów wtrysków benzyny, mapy czasów wtrysków gazu i żeby pokazać Wam, że to jest szybsze, sprawniejsze i dokładniejsze, tak? Przede wszystkim. Skupimy się też dzisiaj na walwetroniku, gdzie również poruszymy tę kwestię, że też możemy to ustawić w 5 minut. No i generalnie z dzisiejszych tematów chyba to by były wszystkie, tak? Przejdźmy nie przedłużając do naszego filmu szkoleniowego, który będziemy opisywać krok po kroku, będziemy zatrzymywać, zwalniać, żeby pokazać Wam i wytłumaczyć jak najdokładniej cały proces kalibracji takiej właśnie 5-minutowej, tak? Zapraszamy. Film rozpoczynamy od kalibracji samochodu z podciśnieniem, czyli taki klasyczny samochód. Ustawiamy takie domyślne parametry jak sygnał obrotów, ustawiamy temperaturę, przechodzimy do zakładki kalibracja. W tym filmie przedstawiamy, jak możemy zrobić to manualnie, tak? Czyli tutaj manualne wykonanie tej kalibracji zajmuje o wiele mniej czasu i robi dokładnie to samo, co autokalibracja, tak? Czyli tutaj przedstawiamy, jak dobrać parametry wyjściowe, tak naprawdę parametry wyjściowe dla dawki gazu, tak? Czyli dawka gazu musi się zgadzać z dawką benzyny. Jest to parametr wyjściowy, parametr biegu jałowego, tak? Bo robimy to wszystko na biegu jałowym. Możemy to zrobić tak jak w tym przypadku ręcznie, czyli po kolei. Sami odczytujemy temperaturę gazu, ciśnienie robocze. Na razie jeszcze tylko na benzynie, ale poprawimy je po przejściu na gaz. Czas benzyny tylko i wyłącznie po to, żeby zapamiętać, jaki jest czas trysku benzyny. Przełączamy na gaz, samochód pracuje już na gazie. Ustawiamy ciśnienie robocze tak, żeby zgadzało się z ciśnieniem gazu, czyli 1,28, 1,28. Czas benzyny 3,80 porównujemy do czasu obecnego na gazie, czyli 4,11, 4,12, tak? Czyli mamy mieszankę mocno ubogą, więc automatycznie niejako zmusza nas to do użycia korekty biegu jałowego, gdzie mieszanka zostaje wzbogacona, automatycznie czas wtrysku spada do wartości z czasów benzynowych. W tym momencie tak naprawdę ten punkt pracy biegu jałowego już mamy ustawiony, czyli ta kalibracja biegu jałowego została ustawiona. Czyli wszystko, co ustawiliśmy, zostało już zapisane, zapamiętane. Ciśnienie robocze 1,28, ciśnienie
ciśnienie gazu jest również 1,28. Temperatura kalibracji, wszystko jest dokładnie ustawione tak, jak w danym momencie, tak? Czyli tak naprawdę parametrem weryfikującym jest korekta biegu jałowego, która w tym przypadku wyszła nam 1,22. Już na podstawie tej korekty możemy stwierdzić, że dysze w danym samochodzie mogłyby być ciut większe. To znaczy ta korekta biegu jałowego jest wartością czasu dodanego wstępnie do czasu wtrysku benzyny, czyli o tyle zwiększa się czas wtrysku gazu, czyli o tyle dawka jest zwiększona poprzez elektronikę sterownika gazu. Już w tym momencie możemy przejść do zakładki OBD, wybieramy połączenie z protokołem OBD automatycznie. Zawsze, jeżeli znamy protokół OBD, lepiej jest wybrać ten protokół z listy manualnie, czyli jeżeli wybierzemy automatycznie, sterownik nam powinien wskazać ten protokół, jaki on jest, czyli w tym przypadku ISO 15765/4K11500 i taki możemy wybrać z listy. Wtedy połączenie OBD jest natychmiastowe, szybkie, nie musi sterownik za każdym razem przeszukiwać wszystkich protokołów. Dodatkowo z zakładki odczytów wybieramy sobie status pętli, korekty krótkoterminowe, korekty długoterminowe. W momencie zamknięcia okna zostają one przepisane do okna odczytów. Już możemy sobie je na bieżąco podglądać. Przechodzimy do korekcji odobrotów dla OBD, czyli do zakładki gaz, czyli gaz jest dla nas tak naprawdę najbardziej istotny w tym momencie, czyli nie zwracamy na razie jeszcze uwagi w ogóle na benzynę, tak? Rozpoczynamy jazdę na gazie. Interesuje nas najbardziej środkowy zakres pracy, tak? Czyli środkowy zakres pracy, środkowy zakres obciążenia i korekty w tym zakresie, tak? Czyli korekty generalnie powinny dążyć do wartości 0. Im bliżej tej wartości, tym lepiej, tak? Środkowy zakres dlatego jest o tyle istotny, że nie musimy tak naprawdę robić całego zakresu mapy. To jest tak zwany punkt pracy pod obciążeniem, czyli punkt, gdzie możemy wyznaczyć za pomocą mnożnika dawkę gazu i w tym punkcie ten, który najbardziej nas interesuje. I tutaj dokładnie widzimy, że tak naprawdę 10% dawka gazu w tym momencie jest za mała, tak? Czyli o 10% za mała. Wybierając największą wartość z tych korekt, możemy sobie przejść na mapę i za pomocą mnożnika zwiększyć dawkę gazu, tak? Czyli jak gdyby podać więcej gazu w tym samym zakresie. Tutaj warto by było wspomnieć, jak mnożnik dopasowuje dawkę gazu dla samochodu, tak? Jak to się ma do dawki gazu, benzyny, jak ten cały mnożnik działa, tak? Czyli możemy sobie wyobrazić dwie mapy rysujące się, to znaczy mapę czasu wtrysku benzyny, w tym przypadku ta mapa czerwona tutaj i mapę czasu wtrysku gazu, tak? Czyli ta mapa zielona tutaj. Jeżeli te dwie mapy wyglądają w ten sposób, właśnie może zaistnieć taka sytuacja jak na filmie, czyli mieszanka będzie uboga. W przypadku filmu wyszło, że tam 10% jest to korekta OBD, która pokazuje nam, że o 10% jest za uboga, więc podnosząc mnożnik niejako zmieniamy przebieg liniowy czasu wtrysku i dawki gazu, tak? Czyli ta cała liniowość dawki pozostaje zmieniona. Ta dawka zaczyna być bliższa dawce benzyny. Tak naprawdę poprzez podniesienie mnożnika nakładamy niejako liniowość charakterystyki wtryskiwacza gazowego na liniowość charakterystyki wtryskiwacza benzynowego. I w tym przypadku cały zakres średniego i maksymalnego obciążenia liniowo już jest pokryty, czyli każdy czas wtrysku benzyny odpowiada każdej dawce gazu, tak? Czyli
tak jak w tym przypadku widzimy, mapy będą takie same. To znaczy, że liniowość wtryskiwacza gazowego i benzynowego wygląda dokładnie tak samo. Ostatnim, co nam pozostaje zrobić, to zrobić korektę dla wyrównania czasu wtrysku na wolnych obrotach. Tak? Czyli to, co wcześniej mieliśmy widziane jako różnica tych czasów, tak, czyli tutaj wszystko widzieliśmy, że jest taka różnica, to tak naprawdę w ostatnim momencie kalibracji, gdzie już mamy ustawioną pozycję mnożnika, ta korekta biegu jałowego nam pomoże ponownie ustawić punkt startowy. Czyli po takiej kalibracji mamy taką sytuację, gdzie mapa czasu wtrysku benzyny i mapa czasu wtrysku gazu są pokryte. To znaczy, że wtryskiwacz wysterowany odpowiednim czasem wtrysku na biegu jałowym i po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik mnożnika uzyskał dokładnie tą samą liniowość wtrysku, co wtryskiwacz benzynowy, czyli wtryskiwacz gazowy stał się ekwiwalentem wtryskiwacza benzynowego w całym zakresie pracy. I tak naprawdę nie są żadne potrzebne korekty od obrotów, nie są potrzebne żadne zmiany pozycji mnożnika czy przełamywanie go. Wręcz to jest niewskazane. Zakłócamy tą liniowość czasu wtrysku. Tak? Znając bardzo dobrze charakterystykę wtryskiwacza, znając czasy otwarcia i zamknięcia wtryskiwacza przy poszczególnych ciśnieniach gazu, tam nie ma sensu w żaden sposób ingerować w dawkę gazu. Ona staje się idealnie liniowa, jak w przypadku wtryskiwacza benzynowego. Dla lepszego zobrazowania tej sytuacji możemy nałożyć sobie kilka wydajności wtryskiwacza benzynowego i niejako wpleść sobie w te wykresy wtryskiwacz gazowy. Tak? Czyli w tym przypadku będzie to kolor niebieski. Czyli mamy wtryskiwacz o bardzo małej wydajności, można powiedzieć, aczkolwiek nie jest to jakaś mała wydajność. I to jest charakterystyka wtryskiwacza benzynowego o małej wydajności. Tutaj jest wtryskiwacz o większej wydajności koloru fioletowego. Zielonego jest jeszcze większej, czerwonego jest największej. W ten sposób, który tutaj widzimy, czyli koloru niebieskiego, wpasowuje nam się liniowość, wydajność liniowa wtryskiwacza gazowego, tak? Czyli się wpasowuje tak naprawdę w schemat żaden, tak? Pomiędzy te wszystkie wtryskiwacze. To będzie zależeć od dyszy, to będzie zależeć od ustawienia mnożnika, to będzie zależeć od ciśnienia. Ale skupmy się na działaniu mnożnika. Jeżeli wiemy, że liniowa praca wtryskiwacza rozpoczyna się tutaj, a kończy się tutaj, to możemy sprawić za pomocą mnożnika i korekty biegu jałowego, że ta liniowość nałoży się na linię fioletową. Czyli wykonując ruch mnożnika z pozycji 1 na pozycję 1,3 otrzymujemy zwiększenie liniowej wydajności wtryskiwacza. Czyli ten wtryskiwacz liniowo staje się bardzo podobny do wtryskiwacza benzynowego. I jak można zauważyć, tu nie ma żadnego łamania czasu wtrysku. Dla żadnego z czasów wtrysku nie ma żadnego załamania czasu wtrysku. To jest liniowa wydajność wtryskiwacza względem czasu otwarcia, czyli ta wydajność rośnie z czasem otwarcia wtrysku. Liniowo, tak? Przy pewnym ciśnieniu paliwa, tak samo przy pewnym ciśnieniu gazu. I dlatego, jeżeli mnożnik ustawimy na odpowiedniej pozycji, liniowa wydajność wtryskiwacza gazowego zawsze będzie pokrywała się z liniową wydajnością wtryskiwacza benzynowego. Chyba że zastosujemy za małe dysze lub za duże dysze i nie wystarczy nam mnożnika. Tak? Dlatego powinniśmy ten bieg jałowy, który kalibrujemy na początku, starać się, żeby on zawsze się wpasował tutaj, żeby był jak najmniejszy, żeby to nie były wartości korekty biegu jałowego podczas kalibracji idące w wartości 1,50, 1,80, bo to znaczy, że już tutaj ta wydajność tego wtryskiwacza już na samym początku jest za mała, tak? Czyli tutaj powinniśmy się skupić na tym, żeby korekta biegu jałowego była w granicach 0,6-0,8. Wtedy wiemy, że ta wydajność wtryskiwacza jest maksymalnie zbliżona do wydajności wtryskiwacza benzynowego. W tym przypadku to, co można było zauważyć,
Przy mnożniku 1, korekcie biegu jałowego 1, mieliśmy wydajność dużo niższą niż wtryskiwacz koloru fioletowego benzynowy. Podnosząc mnożnik na 1,30 możemy uzyskać niejako pokrycie liniowości wtryskiwacza prawie w całym zakresie. Prawie dlatego, że korekta biegu jałowego, czyli nasz punkt wyjściowy pracy, został również przesunięty przy pomocy mnożnika. Tak? Czyli przesunął się ten punkt tutaj. Dlatego po przesunięciu na odpowiednią wysokość mnożnika i zgraniu niejako dawki gazu do dawki benzyny i liniowości charakterystyki wtryskiwacza gazowego do liniowości charakterystyki wtryskiwacza benzynowego możemy uzyskać pokrycie wydajności wtryskiwacza gazowego do wydajności wtryskiwacza benzynowego. Ostatnim krokiem, tak jak tutaj będzie przedstawione również w tym filmiku z kalibracji, będzie dopasowanie korekty biegu jałowego do wartości mieszanki na benzynie, czyli jeszcze raz dopasowanie punktu startu pracy wtryskiwacza gazowego, żeby punkt startu pokrywał się wydajnościowo w dawce z wtryskiwaczem benzynowym. Dlatego po takim zabiegu otrzymujemy dokładnie ten sam punkt startu pracy liniowej wtryskiwacza gazowego. I w tym momencie bez żadnego wyginania mnożnika, bez żadnych dodatkowych zabiegów mamy idealnie liniowe pokrycie wydajności obu wtryskiwaczy benzynowego, jak i gazowego. Wracając do filmu. Na filmie, jak było widać, mnożnik został podniesiony o te 10%, o ile była różnica wydajności wtryskiwacza gazowego, co nam pokazywały korekty OBD. Następnie możemy skasować te korekty OBD i po skorygowaniu pozycji mnożnika jeszcze raz sprawdzić, jak wygląda wydajność wtryskiwacza, liniowa wydajność wtryskiwacza gazowego względem wtryskiwacza benzynowego. Przez chwilę te korekty muszą się uśrednić, jednak po chwili już możemy zauważyć, że zarówno korekty krótkoterminowe w pętli zamkniętej pokazują, że mieszanka jest dużo bogatsza, tak? Czyli tutaj to wszystkie wartości, które są na plus, to są po prostu wartościami uśrednionymi jeszcze z poprzedniej jazdy przed zmianą pozycji mnożnika. Czyli im dłużej jedziemy, tym bardziej widzimy, że działanie, które poczyniliśmy na mnożniku, spowodowało, że liniowa wydajność wtryskiwacza niejako wstrzeliła się w wydajność wtryskiwacza benzynowego. W tym momencie, jeżeli widzimy, że te korekty zaczynają oscylować w większości obszarów w okolicy zera, tak naprawdę już możemy uznać samochód za ustawiony, bo jeżeli znajdziemy jeden punkt, gdzie mnożnik pokrył liniowo wydajność wtryskiwacza gazowego względem liniowej wydajności wtryskiwacza benzynowego, tak naprawdę nie ma gdzie nam się zmienić skład mieszanki. Po prostu te dwie linie, które przedstawiliśmy wcześniej między niebieską a linią fioletową, one się pokrywają. Czyli ta wydajność liniowa zostaje zachowana. Więc ostatnim zabiegiem, jaki możemy zrobić w danym samochodzie, jest właśnie ustawienie początku wydajności wtryskiwacza gazowego, czyli bieg jałowy, tak? Czyli jeżeli na benzynie ponownie jest czas wtrysku 3,8 milisekundy, jedyne co musimy zrobić, to tylko korektą biegu jałowego ustawić mieszankę ponownie tak, żeby otrzymać dokładnie tą samą wydajność wtryskiwacza gazowego, czyli niejako ten punkt startowy. I w tym momencie właśnie otrzymujemy to, co zostało przedstawione wcześniej na filmie, tak? Czyli otrzymujemy sytuację mniej więcej taką. Czyli liniowa wydajność wtryskiwacza gazowego została nałożona na liniową wydajność wtryskiwacza benzynowego, czyli każdy czas wtrysku benzyny jest dokładnie odwzorowany wtryskiem gazu w każdych warunkach. Nie musimy ani robić żadnych korekt od obrotów, nie musimy łamać mnożnika,
po prostu jedyne co zrobiliśmy, to nałożyliśmy liniową wydajność charakterystyki wtryskiwacza gazowego na liniową wydajność charakterystyki wtryskiwacza benzynowego. I tak naprawdę gdybyśmy sobie jeszcze, tak jak tutaj na filmie, sprawdzili samochód podczas jazdy, okazałoby się, że wszystkie zakresy pracy na mapie korekt OBD oscylują dokładnie w tej samej wartości, którą ustawiliśmy w średnim zakresie korekt OBD, tak? Czyli ten punkt liniowości wyznacza nam korekta OBD, tak? Czyli znając, o ile jesteśmy odchyleni w wydajności liniowej wtryskiwacza gazowego do benzyny, możemy tą liniowość maksymalnie nałożyć lub zbliżyć do siebie. Dokładnie ta sama sytuacja, tylko w samochodzie, gdzie nie mamy podciśnienia, czyli typu Valvetronic, możemy przedstawić również na korektach OBD. Pamiętajmy wtedy, że korekty najlepiej, żebyśmy sprawdzili w zakresie pracy średniego obciążenia. O tyle, o ile możemy to zaobserwować w samochodzie z podciśnieniem, że ten zakres będzie mniej więcej tutaj, w Valvetronicu nie mamy, więc tak naprawdę interesuje nas takie jakieś średnie obciążenie przykładowo na 4. biegu bez maksymalnego wciskania gazu, taka równa jazda, pokaże nam również, na ile liniowa wydajność wtryskiwacza gazowego oddala się od liniowej wydajności wtryskiwacza benzynowego. Czyli dokładnie ta sama sytuacja, z tym, że korzystamy z węższego zakresu pracy korekt. Dokładnie tak jak na załączonym filmie. Czyli w tym przypadku widzimy, że korekty OBD nadal są na plus, czyli pojazd ma 6-7% za ubogą mieszankę, więc to samo mnożnikiem zwiększamy liniową wydajność wtryskiwacza gazowego. Jeszcze raz możemy skasować mapę gazową korekt OBD, aby szybciej zebrać nowe wartości. Czyli kasujemy, zbieramy ponownie i już widzimy, że niejako efekt mnożnika, przesunięcia mnożnika i liniowej wydajności wtryskiwacza będzie już widoczny, tak? Czyli ta wydajność zostaje zwiększona. Jeszcze przez chwilkę są stare wartości korekt, ale już tu widzimy, że jest 0. Czyli tak naprawdę ta liniowość już prawie jest taka sama, tak? To jest nieliniowość rzędu 3,9%. No, jeżeli chcemy zrobić to dokładniej, możemy o te 3% jeszcze mnożnik podnieść do góry, tak? Czyli po podniesieniu mnożnika jeszcze raz możemy dokładnie tak samo sprawdzić ten zakres, czyli jadąc samochodem i obserwować, czy te korekty w tym zakresie się zmieniają, tak? Czyli to, co też było w 5-minutowej kalibracji samochodu z podciśnieniem, 10% można traktować jako taką wstęp, tak, do tego, ale zawsze może być potrzeba jeszcze delikatnego skorygowania mnożnika. Zawsze to jest korygowanie liniowej wydajności. Nie korygujemy ani korekty od obrotów, ani łamanie mnożnika, zawsze korygujemy całym mnożnikiem. Dzięki temu uzyskamy liniową dawkę. W tym momencie już wiemy, że ta podwójna korekta, która została tutaj na filmie zaprezentowana, mnożnika, czyli najpierw mieliśmy korektę o 6%, następnie mieliśmy o 3%, skutkowała ponownym pokryciem wydajności. Nie zawsze te 6% to będzie dokładnie te 6%. To jest tylko taki wyznacznik bazowy dla nas. Jeżeli te 6% to jest za mało, tak jak tutaj widzimy, to może być zarówno w Valvetronicu, jak i z samochodem z podciśnieniem. Możemy jeszcze ten mnożnik do góry trochę podnieść, tak? Tylko musimy to zweryfikować o ile. Tak jak w tym przypadku nam pokazało około 3%, że nadal brakuje około 3%, więc jeszcze raz podnosimy ten mnożnik o 3%. I tak jak tutaj widać,
bez problemu taki valvetronic również możemy ustawić. Dodatkowo chciałbym poruszyć parę pułapek. Tutaj akurat jest taki film przygotowany akurat od klienta w wersji rosyjskiej, gdzie wydajność systemu była regulowana na korektę OBD. Jednak nie została zwrócona uwaga na jeden aspekt. Tutaj wydajność była regulowana poprzez wygięcie mnożnika, dlatego że ktoś cały czas patrzył na korektę OBD i zmieniał ten mnożnik w zależności od tego, co się działo z korektami. Tak? To zostaje usunięte. Wracamy jeszcze raz do mnożnika liniowego. Tak? W tym przypadku nie możemy czegoś takiego zrobić, bo to nie ma najmniejszego sensu, wiedząc, że wydajność wtryskiwacza benzynowego jest liniowa. Jeżeli ustawimy mnożnik jako linię, bez punktów, znowu utrzymamy tą liniową wydajność wtryskiwacza. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest w tym samochodzie to, co akurat zawiodło i zwiodło daną osobę przy kalibracji tego pojazdu, to, że zwrócił on uwagę tutaj na korektę krótkoterminową, czyli ta korekta krótkoterminowa pokazywała mu pętli otwartej, tak? Czyli ta pętla otwarta tutaj pokazała, że jest plus 15, czyli sugerując się, że w pętli otwartej jest załoga o 15, można dojść do takiego właśnie efektu, tak? Czyli pętla otwarta przy korekcie plus 15, nie robimy korekty plus 15, tak? To jest pętla otwarta. Tutaj system pracuje w pętli otwartej, nie korzysta z odczytów sondy ani szerokopasmowej, ani wąskopasmowej. Jest to po prostu jakaś wartość. Wtedy nie powinniśmy zwracać na to uwagi i nie ustawiać mnożnika 15 do góry, tak? Czyli powinniśmy tu zignorować, tak? Pętla otwarta i korekty OBD. Tego nie bierzemy pod uwagę. Bierzemy tylko pętlę close loop, tak? W przypadku open loop ignorujemy wszystkie korekty, które występują, chyba że mamy podgląd na sondę szerokopasmową i możemy to zweryfikować. I tak jak tu widzimy, że w tym danym przypadku dany samochód uzyskał wydajność wtryskiwacza gazowego, uzyskał taką samą jak wydajność wtryskiwacza benzynowego. Stało się to dlatego, że została bardzo dobrze dobrana dysza wtryskiwacza i zostało bardzo dobrze dobrane ciśnienie, czyli liniowa wydajność wtryskiwacza gazowego już od początku pokryła się z liniową wydajnością wtryskiwacza benzynowego. Tak? Dlatego taka mapa czasu wtrysków jest od razu pokryta i tak naprawdę nic nie musimy robić. Czyli to jest bardzo dobry przykład, jak zrobić źle, a mając bardzo dobrą bazę. Tak? Czyli w takim przypadku nic nie zostało zmienione, ani dysze, ani ciśnienie, został tylko wyrównany mnożnik i okazało się, że tak naprawdę przez to, że klient patrzył cały czas na korektę OBD w pętli otwartej, wykonał taki manewr z mnożnikiem, tak? Czyli wykonał mnożnik wzbogacony niejako o 50%, co już z samego założenia jest absurdem, jeżeli wiemy, że wtryskiwacz benzynowy jest liniowy, tak? A próbujemy wyłamać ten czas wtrysku w pewnym momencie od 9 milisekund o 50%, tak? To nie możemy takiego czegoś wykonać, dlatego że sytuacja by wyglądała co najmniej w ten sposób, tak? Czyli ta liniowość byłaby zachowana tutaj, a gdzieś tam powyżej 9 milisekund ta liniowość wtryskiwacza by została załamana, tak? Czyli na pewno taka sytuacja nie następuje w przypadku wtryskiwacza benzynowego w żadnym pojeździe. Zawsze ta liniowość jest zachowana. To by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o wytłumaczenie działania mnożnika, wytłumaczenie działania systemu. Myślę, że przedstawiłem to w sposób maksymalnie przyswajalny dla wszystkich. Jeżeli będą jakieś pytania, informacje do nas skierowane, mogę ten temat rozszerzyć, dokładniej wytłumaczyć. Starałem się jak najprościej to przekazać. Nie zawsze może to się udaje zrobić za pierwszym razem, może nie zawsze moje tłumaczenie może być odbierane i przyswajalne w bardzo
bardzo prosty i szybki sposób. Jednak myślę, że na pewno dużo osób zrozumiało, że wyginanie mnożnika i zmiana liniowej charakterystyki wtryskiwacza gazowego poprzez mnożnik nie ma najmniejszego sensu, tak? Jeżeli my dokładnie znamy czas otwarcia wtryskiwacza gazowego i czas zamknięcia przy danym ciśnieniu, ta liniowa wydajność tak naprawdę zostaje zachowana, a jedyne co musimy zmienić to pozycja mnożnika i korekta biegu jałowego. Dlatego możemy działać tak szybko i sprawnie i możemy powiedzieć, że nasz system jest bardzo prosty. A te wszystkie komplikacje najczęściej właśnie występują, tak jak w przypadku tego filmu, z jakiejś braku wiedzy, tak? Tak jak tutaj nastąpiło wzbogacenie o 50%, tak? Bo ktoś zobaczył, że brakuje gazu na korekcie krótkoterminowej. Przede wszystkim nie naprawiamy gazem niesprawnych samochodów na benzynie, tak? Najpierw zweryfikujmy benzynę, potem spróbujmy ustawiać do tego gaz. Dzięki za oglądanie. Zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną, mailową, czy też przez aplikację. Pamiętajcie, że w naszej aplikacji pod zakładką Pomoc możecie znaleźć bezpośredni kontakt do naszego działu wsparcia technicznego poprzez mail. Możecie również skorzystać z pomocy zdalnej online, gdzie staramy się, aby zawsze technik miał możliwość połączenia się z Wami i rozwiązania lub pomocy w Waszych problemach na bieżąco. Dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia.